Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem dla Was na dzisiaj, jest chyba jedną z najbardziej znanych na świecie konstrukcji firmy Abus. Jest to granit. Akurat to jest najmniejszy z ich modeli, jeżeli chodzi o serię granit. Jest to model 37×50, ale jest bardzo znana ze względu na swoje doskonałe właściwości zabezpieczające przede wszystkim. To jest naprawdę potężny kawał hartowanej stali, ponieważ body, które mamy tutaj, szerokość 55 mm, ono jest tutaj pokryte oczywiście w ramach po prostu jakby ochrony tego pancerza jeszcze dodatkowo tworzywem, ale jest wykonane z hartowanej stali, podobnie jak tutaj, nawet nie wiem, czy to będzie widać, nasza szekla. A jeżeli chodzi o szekle, przygotowałem oczywiście narzędzie, sprawdzimy sobie jej grubość. Sobie tylko wyzerujmy narzędzie, już Wam pokażę, jak wygląda sytuacja. 10,60 to jest, można powiedzieć, praktycznie grubość tej szekli, czyli jest naprawdę sporym kawałkiem, jeżeli chodzi o grubą stal. Oczywiście jest to zamek dyskowy. Nie wiem, czy tutaj będzie widać w tym świetle, trochę sobie słabo doświetliłem. Jeżeli chodzi o te dyski, mamy ich tutaj 9. Generalnie pierwszy i ostatni, to akurat tego nie zobaczymy tutaj na pewno w tym świetle. Są to dyski motylkowe. Są one po prostu inaczej profilowane. Jak widzicie, tutaj to światło jest bardziej można powiedzieć prostokątne. Akurat tu jest spinner antywierceniowy, ten, który widzimy. To w tym wypadku po prostu wszystkie dyski mają taki prześwit w środku, a motylkowe dyski, czyli pierwszy i ostatni, są dyskami specjalnie profilowanymi po to, żeby utrudnić nam to pikowanie. Musimy po prostu w pewien specjalny sposób do niego podejść. Ale do brzegu. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, tutaj naokoło naszego rdzenia mamy spinner, przepraszam, nie spinner, tylko pierścień, który służy do odblokowania przed wyrywaniem tego rdzenia. Jest to, chyba nie wiem, czy to nie będzie kawał centymetrowej grubości, kawał stali, zabezpieczony potężnie, można powiedzieć. Dodatkowo mamy tutaj dość gruby, on będzie chyba 3 mm grubości, spinner antywierceniowy. To jest ten pierwszy szary dysk, który widzicie, bo pozostałe są w kolorze bardziej mosiądzu. On będzie się obracał po prostu w momencie, kiedy zaczniemy tutaj w tym momencie wiercić. A jeżeli chodzi o sam ten rdzeń jest niestety nierozbieralny, ponieważ tutaj starsi bracia, oznaczeni oczywiście, czy więksi bracia tego modelu, oznaczeni jeszcze dodatkowo symbolem RK, czyli Rekeable. One są po prostu rozbieralne, można je dostosowywać do systemu jednego klucza. Ten model jest akurat nie tutaj w tym wypadku fabrycznie dostarczany, nie można ich w żaden sposób tutaj w tym momencie rekonfigurować, jeżeli chodzi o klucz. Zbieram te abusy, dlatego tutaj w tym momencie to jest jeden z kilku kolorów, które mam. One występują w czarnym, niebieskim, zielonym, pomarańczowym, żółtym. Także już zostało mi bardzo niewiele do uzbierania. Już Wam pokazuję, jak wyglądają do niego klucze. Klucze mamy dwa, bo oczywiście dochodzi do nich jeszcze karta kodowa. Klucze mamy dwa, jeden standardowy abusowski, drugi w wersji w tym momencie z diodą LED, bo mamy tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, jest dioda LED, która ma nam podświetlać w tym momencie otwór ewentualnie QA, którym gdzieś tam jakbyśmy mieli po nocy problem, to jest akurat fajne rozwiązanie. Jest tutaj oczywiście możliwość zmiany bateryjki, także to jest w pełni funkcjonalne. Już Wam pokażę, może jeszcze tylko omówimy sobie tutaj jej właściwości. Jak widzicie, klasa zabezpieczeń jest tutaj znaczna. Oczywiście mamy tutaj normy, które to spełnia. Mamy SKG normy, w tym momencie 2, bo tutaj chodzi tylko o ochronę szekli. Miałaby 3 dodatkowo, jeżeli byłaby ta szekla zabudowana, bo tutaj jest większy do niej dostęp. Klasa trzecia wszędzie na Skandynawii. Tutaj jest oczywiście opisany nasz model 37×55, tak jak Wam powiedziałem, nie wiem, czy będzie to lepiej widać, to tak wygląda. Działa ona w 100%, zresztą w ogóle wsadźmy ją sobie w uchwycik, będzie prościej. Za chwileczkę w ogóle zobaczycie jej masę na ekranie, także tutaj zobaczycie, jaki to jest kawał stali, to jest fotografię zrobiłem, także może zwróćcie na to uwagę. Jak widzieliście, jest to spory kawałeczek stali, tak jak powiedziałem Wam na początku. Już Wam pokazuję, czy to działa, oczywiście, tylko sobie umieścimy ten klucz. Oczywiście nie poobracałem dysku wcześniej. Zwróćcie uwagę, proszę bardzo, szekla jest w pełni otwarta. Ona wyskoczyła tutaj na dół, nawet Wam ją podniosę troszeczkę uchwyt.
Działa w 100% fajnie, oczywiście jest zabezpieczona łożyskami kulkowymi, to jest tutaj, znaczy mam na myśli kulki stosowane w łożyskach kulkowych, z racji tego, że po prostu nie wchodzi jakiekolwiek shimowanie tutaj w tym konkretnym przypadku w ogóle oczywiście w grę. Prywatnie jest to jeden z moich w ogóle też entry leveli, jeżeli chodzi o dyski i zabezpieczenie już wyższych wartości, bo ta kutka jest zdecydowanie dobrym tutaj rozwiązaniem w tej materii. No nie przedłużając, przejdźmy do narzędzi, którym się dzisiaj będziemy posiłkować. Oczywiście RWB Custom Pix, znowu dobrze Wam znane narzędzie customowo robione oczywiście na zamówienie do otwierania tego typu dysków. Nasz obracacz dysków, oczywiście obracamy go w prawo, dowolnym narzędziem, bo to akurat jest napinacz do, powiedzmy, tubular locków, ale on nie jest tutaj istotny. Obracamy w prawo, po prostu chodzi o to, żeby one się oparły na naszego sidebara w tym momencie i żebyśmy mogli wyczuć w tym momencie te dyski przy napięciu. Oczywiście wsadzamy narzędzie w ten sposób. Tutaj można powiedzieć napięcie coś pomiędzy średnim a mocniejszym. Sprawdźmy nasz dysk numer 2. On binduje w tej chwili. O, teraz było czuć ewidentnie kliknięcie. I wydaje mi się, że to by było to. Przejdźmy do dysku numer 3. On też teraz binduje. I zdecydowanie chyba kliknął, tylko delikatniej niż nasza dwójeczka. Dysk numer 4. Przechodzimy do dysku numer 4. O, on binduje w tej chwili bardzo mocno. Jedno kliknięcie było. Drugie. Obróćmy go dalej, ale tutaj nie ma żadnego kliknięcia w tej chwili. O, wydaje mi się, że to będzie tu. Dysk numer 5. Teraz zdecydowanie kliknął ładnie. Dysk numer 6 jest dyskiem zerowym w tym konkretnym przypadku, z którego też możemy oczywiście napiąć. On nie jest motylkiem, dlatego go sprawdzę, czy on jest ustawiony prawidłowo. Kolejny dysk. On teraz delikatnie by chciał coś powiedzieć. Wydaje mi się, że to będzie tu. Kolejny dysk jest, nasz 8 jest zerówką, z którego też zresztą możemy napinać. No i 9, która z motylkiem, jej nie ruszamy. Sprawdziłem ją tylko, czy ona prawidłowo jest ustawiona. Wracam z powrotem do naszej dwójeczki. Dwójeczka sprawia wrażenie ustawionej. Trójeczka również. Idziemy dalej do 4. O, tutaj coś wpadło głębiej. Zostawimy to. 5. 5 zdecydowanie. Ona też sprawia wrażenie ustawionej. 6 zostaje, ponieważ jest to oczywiście zerówka. 7. Teraz 7 musimy sprawdzić. Ona też sprawia wrażenie ustawionej. Zobaczmy, może to będzie w takim razie już. Napnemy sobie 4. Troszeczkę muszę cofnąć w tym wypadku nasze ustawienie, ponieważ chodzi o to, żeby w tym momencie napiąć tą 4. O! I dokładnie to było to. Tak widzieliście, wygląda otworzenie naszego granita, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. Tylko sobie wykręcę narzędzie. Oczywiście jest to niesamowicie, jak zawsze, upierdliwe i bardzo wybaczcie za język, ale nie jestem naprawdę fanem wyciągania narzędzi tego typu. Już ją wyciągnę sobie tutaj z naszego uchwytu. Uchwyt sobie możemy wyciągnąć. Jest oczywiście w pełni otworzona. Tutaj to, o czym Wam mówiłem, nie wiem, czy będzie widać, ale będzie widać. Oczywiście są kulki. Jedyną rzeczą, którą tutaj możemy zrobić dodatkowo, przy użyciu oczywiście Allen screw, czyli po polsku imbusowej, śruby imbusowej, heksagonalnej, możemy sobie wykręcić szekle, ponieważ ta szekla jest całkowicie wymienna, ale to jest jedyna rzecz, którą można w tym najniższym modelu, można powiedzieć, granita w tym momencie wymienić. Oczywiście w tym momencie kutka jest w 100% otwarta, nie wiem, czy będzie to widać, dyski są poprzestawiane, widać nawet. Jeżeli byśmy chcieli ją ponownie w tym momencie zamknąć, oczywiście wsadzamy nasz klucz, musimy zjechać do samego dołu naszego staku. To jest tutaj w tym momencie najważniejsze. Ona jest w tym momencie w pozycji otwartej. Tu jest pozycja w pełni zamknięta.
tak to wygląda. Moi drodzy, ode mnie to na dzisiaj wszystko. Jeżeli uważacie, że ten film się Wam podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zostawcie oczywiście komentarz, jeśli uważacie, że potrzebujecie zadać jakieś pytanie. No i subskrybujcie, to jest przede wszystkim tutaj najważniejsze dla mnie. Trzymajcie się. Hej.